Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak używać takich klasycznych wałków na rzepy, żeby przynosiły nam jak najfajniejsze efekty i żeby przy okazji nie zniszczyć naszych włosów. Wałki na rzepy są trochę owiane złą sławą i rzeczywiście, jeśli będziemy używać ich w niewłaściwy sposób, możemy zaszkodzić naszym włosom. Dlatego musicie poznać kilka zasad używania takich wałków, żeby one dobrze Wam służyły. Zacznijmy od tego, że gdybym teraz takie wałki po prostu nakręciła sobie na nie suche włosy, to totalnie nic by mi to nie dało. Żeby uzyskać jakieś odbicie od nasady, dodanie objętości, to musi gdzieś tu na jakimś etapie zadziałać ciepło, a najlepiej jeszcze produkty do stylizacji. Kiedy więc te wałki najlepiej mogą nam się przydać? Ano tuż po stylizacji, kiedy stylizujemy włosy na szczotkę okrągłą i suszarkę lub też na lokówko suszarkę i kiedy ściągniemy pasmo ze szczotki, nawijamy je natychmiast na wałek, podnosimy je troszeczkę do góry, co za chwilę zobaczycie, tak żeby uzyskać dodatkowe odbicie od nasady i długotrwałą objętość i zostawiamy w tej formie do ostygnięcia, chodzimy sobie troszeczkę w takich wałkach na głowie i dzięki temu uzyskujemy naprawdę trwałą objętość, trwałe, widoczne odbicie od nasady. Pamiętajcie, że stylizację zaczynamy od lekko wilgotnych włosów. Ja najpierw ściągnę sobie kolczyki, bo już jednego prawie się pozbyłam. Włosy muszą być lekko wilgotne, dlatego żeby za bardzo się nie namęczyć, jeśli byłyby całkiem mokre, ale też muszą być wilgotne, żeby w ogóle złapały nam jakąś ładną formę. Co jest bardzo ważne, musimy nasze włosy dobrze ochronić nie tylko przed działaniem ciepła, ale też przed właśnie działaniem mechanicznym, jakie daje nam szczotka czy też lokówko suszarka, a następnie wałki na rzepy. A więc najpierw termoochrona. I kiedy pracujemy właśnie za pomocą szczotki, lokówko, suszarki czy też wałków na rzepy, proponuję używać produktów, które sprawią, że nasze włosy będą takie bardziej śliskie, że będą się łatwo rozczesywały, że będą pokryte taką ochronną powłoczką i dzięki temu nie będą się plątać, nie będziemy ich szarpać, tylko pięknie nam się nawiną, pięknie ściągniemy je i ze szczotki i z wałka i dzięki temu nie będziemy ich niszczyć. Także wszelkie produkty takie bardziej gęste, treściwe w formie olejowej, w formie kremu jak najbardziej będą tutaj właściwe. Ja użyję dzisiaj kremu nawilżającego w takiej dosyć sporej ilości jak na moje włosy, ale właśnie kiedy modeluję je na szczotkę i na wałki, zawsze chcę, żeby one były dobrze chronione. Możecie dodatkowo użyć też jakiegoś produktu odbijającego od nasady i nakładamy go wtedy przy nasadzie włosów. Jakaś pianka albo spray dodający objętości, co lubicie. Następnie przechodzę do stylizacji. Dzisiaj będę pracować lokówko suszarką. I teraz, kiedy pasmo włosów jest już zupełnie suche, ale wciąż ciepłe po stylizacji, nawijam je na wałek na rzepy, ale najpierw dokładnie je tym wałkiem przeczesuję. To jest właśnie ten sposób, dzięki któremu potem nasze włosy nie będą się plątać i szarpać, jak będziemy ściągać je z wałka, tylko pięknie nam zejdą i co więcej, będą przy okazji bardzo ładnie wygładzone, bo są dobrze wyczesane. Także przeczesuję kilka razy pasmo wałkiem bardzo dokładnie i zobaczcie, że podciągam je trochę do góry, żeby jeszcze dodać sobie tu objętości przy nasadzie, czyli podciągamy je trochę do góry, przeczesujemy i jak już jest dobrze wyczesane, nawijamy je na wałek i zostawiamy i przechodzimy do kolejnego pasma. I dzięki temu tutaj pięknie nam się utrwala kształt, utrwala nam się objętość i odbicie od nasady. Generalnie, jak mi się nie chce za bardzo stylizować włosów, a jednak chcę tej objętości, to zdarza mi się robić to w ten sposób, że nie używam lokówko suszarki ani szczotki, tylko po prostu samej suszarki. Suszę sobie każde pasmo z osobna i jeszcze ciepłe nawijam na wałek. I to też daje rezultaty. Troszeczkę może mniejsza jest ta objętość, ale mimo wszystko jest, także też możecie wypróbować.
I po chwili, kiedy włosy nam już całkowicie wystygną, możemy przejść do ściągania wałków. I tutaj kolejna ważna sprawa. Wałek ściągamy dokładnie pod takim kątem, pod jakim go zakładałyśmy, czyli jeśli pasmo było podciągnięte w górę, to musimy teraz znowu kierować się w górę, ściągając wałek. Inaczej będziemy sobie szarpać włosy i to jest właśnie ten moment, kiedy również możemy sobie te włosy uszkodzić. A więc uwaga, ściągamy pierwsze pasmo. Jeśli czujecie, że wałek bardzo mocno siedzi i nie chcecie ciągnąć włosów, możecie przytrzymać włosy przy nasadzie jedną dłonią i ściągnąć drugą. Ale jeśli będziecie trzymać się moich dzisiejszych porad, nie powinno być kompletnie takich problemów. Zobaczcie, pięknie schodzi. Są bardzo dobrze wyczesane włosy i pięknie schodzą z wałka. Objętość jest naprawdę fantastyczna i włosy dzięki temu, że były wielokrotnie wyczesane wałkiem, a przez to bardzo dobrze rozprowadziłam produkt, który na nie nakładałam, są bardzo mięciutkie, naprawdę przemiłe w dotyku. Zdecydowanie łatwiej jest pracować właśnie z wałkami o takiej dużej średnicy. Tutaj dla porównania jest taki wałek, jaki mam na grzywce. Zobaczcie. Te są zdecydowanie fajniejsze we współpracy. Słuchajcie, wyglądam po prostu jakbym miała mega tapier pod spodem, a tak naprawdę to po prostu włosy są super uniesione, odbite od nasady i bardzo sprężyste. Jest to bardzo miłe uczucie. Na koniec podsumujmy sobie jeszcze wszystkie zasady używania wałków na rzepy, tak żeby sobie dobrze to utrwalić. Przede wszystkim zabezpieczamy już na samym początku bardzo dobrze włosy przed uszkodzeniem poprzez dobranie odpowiednich produktów. Zaczynamy oczywiście od termoochrony, jeśli modelujemy włosy z użyciem ciepła, ale dodajemy też coś bardziej treściwego w formie kremu czy też olejku. Ja uwielbiam do stylizacji za pomocą wałków używać produktów olejowych, ponieważ one sprawiają, że włosy pięknie się rozczesują, a potem są takie właśnie nawilżone i błyszczące po wyczesaniu wałkiem. Także dobieramy odpowiedni produkt. Możemy użyć też produktu odbijającego od nasady, żeby sobie wspomóc tą naszą objętość. Następnie każde pasmo bardzo dobrze wyczesujemy wałkiem, zanim je na ten wałek nawiniemy, dzięki czemu unikamy plątania i szarpania. Wałek podczas nawijania unosimy lekko w górę, żeby te pasma jeszcze lepiej sobie odbić od nasady i potem podczas ściągania wałka pamiętamy, żeby ciągnąć go pod takim samym kątem, pod jakim nawijaliśmy pasmo i dzięki temu też sobie te włosy chronimy. Oczywiście, zwłaszcza w przypadku włosów cienkich i delikatnych, warto generalnie stylizację dosyć mocno ograniczać, bo nie tylko wałki, ale tak naprawdę każde narzędzie do stylizacji, które jest używane nieodpowiednio i zbyt często, może nasze włosy po prostu uszkodzić. Także umiar jest oczywiście wskazany i naturalnie, jeśli stosujemy na co dzień stylizację, to zrekompensujmy to naszym włosom za pomocą odpowiednio dobranej pielęgnacji. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!